Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Koty od wieków fascynują ludzi swoją tajemniczą naturą i wyjątkowym połączeniem niezależności z czułością. Choć często postrzegamy je przez pryzmat ich spokojnego trybu życia, leniwego przeciągania się na słońcu czy długich drzemek, warto pamiętać, że koty są niezwykle inteligentnymi stworzeniami. Ich umysły, pełne ciekawości i instynktownej mądrości, potrzebują stymulacji, aby zachować równowagę i zdrowie. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak rozwijać ich potencjał intelektualny i dlaczego jest to tak ważne zarówno dla nich, jak i dla nas, ich opiekunów. Stereotyp leniwego kota często wynika z niezrozumienia ich natury. Owszem, koty przesypiają sporą część dnia, ale w czasie swojej aktywności potrafią być niezwykle zaangażowane i kreatywne. Wielu opiekunów nie zdaje sobie sprawy, że brak odpowiednich wyzwań intelektualnych może prowadzić do nudy, a ta z kolei do destrukcyjnych zachowań, takich jak drapanie mebli czy nadmierna wokalizacja. To nie lenistwo, ale brak bodźców sprawia, że koty czasem wydają się mało aktywne. W rzeczywistości drzemią w nich niespożyte pokłady energii, które czekają na odpowiednie bodźce, by się ujawnić. Aby zrozumieć, dlaczego stymulacja umysłowa jest dla kotów tak ważna, warto cofnąć się do czasów ich dzikich przodków. Koty wyewoluowały jako drapieżniki, które musiały nie tylko polegać na swojej zwinności i sile, ale także na sprycie i umiejętnościach obserwacyjnych. Polowanie było dla nich nie tylko sposobem na zdobycie pożywienia, ale także wyzwaniem intelektualnym. Każde polowanie wymagało strategii. Od wypatrzenia ofiary, przez ciche podkradanie się, aż po błyskawiczny atak. Ta złożoność zachowań jest wciąż obecna u współczesnych kotów, nawet tych, które nigdy nie polowały na prawdziwe ofiary. Zrozumienie tych korzeni pozwala nam lepiej zadbać o potrzeby intelektualne naszych domowych pupili. Koty w naturalnym środowisku mają mnóstwo okazji do wykorzystywania swoich zdolności. Jednak w domach, gdzie jedzenie trafia do miski bez wysiłku, a otoczenie jest statyczne, ich umysły często pozostają niedostymulowane. To właśnie my, jako opiekunowie, możemy wypełnić tę lukę, oferując im różnorodne aktywności, które będą odzwierciedleniem ich naturalnych instynktów. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o tym, jak rozwijać potencjał kotów poprzez zabawę, wyzwania i wspólne aktywności. Pokażemy, jak przekuć ich naturalne zdolności w zabawy, które przyniosą radość i wzmocnią więź między kotem a opiekunem. Przygotujcie się na mnóstwo praktycznych wskazówek i inspiracji, które pomogą Wam lepiej zrozumieć swojego kota i uczynić jego życie jeszcze bardziej interesującym. Zostańcie z nami. Stymulacja umysłowa to klucz do szczęśliwego i zdrowego życia każdego kota. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wielką rolę odgrywa zaangażowanie intelektualne w codziennym funkcjonowaniu naszych czworonożnych przyjaciół. W tym rozdziale omówimy, dlaczego warto poświęcać czas na rozwijanie kociej inteligencji i jak ogromny wpływ ma to na ich samopoczucie oraz zachowanie. Pierwszym, najbardziej oczywistym powodem jest zapobieganie nudzie. Koty, choć wydają się spokojne i niekiedy zadowolone z leniwego trybu życia, potrzebują wyzwań i bodźców, aby czuć się spełnione. Nuda może prowadzić do destrukcyjnych zachowań, takich jak drapanie mebli, gryzienie kabli czy uporczywe miauczenie. Te pozornie problematyczne nawyki często są wynikiem frustracji i braku odpowiedniego zajęcia dla ich bystrego umysłu. Zamiast karać kota za takie zachowania, warto zastanowić się, czy zapewniamy mu odpowiednią ilość stymulacji i rozrywki. Stymulacja umysłowa to także doskonały sposób na wzmacnianie więzi między kotem a opiekunem. Wspólne zabawy, takie jak polowanie na wędkę czy odkrywanie nowych zabawek, budują zaufanie i pozytywne skojarzenia. Koty, mimo że często postrzegane są jako zwierzęta niezależne, bardzo cenią czas spędzony z człowiekiem, zwłaszcza jeśli wiąże się on z aktywnością, która odpowiada ich naturalnym potrzebom. Każda minuta wspólnej zabawy to inwestycja w relację, która staje się coraz głębsza i bardziej wyjątkowa.
Nie sposób nie wspomnieć o wpływie stymulacji umysłowej na zdrowie psychiczne i fizyczne kota. Aktywność intelektualna wspiera ich rozwój emocjonalny, pomaga utrzymać równowagę psychiczną i zapobiega problemom behawioralnym. Kot, który ma zapewnione wyzwania umysłowe, jest bardziej zrelaksowany i mniej podatny na stres. W dodatku wiele form zabawy wymaga od kota ruchu, co pozytywnie wpływa na jego kondycję fizyczną. To szczególnie istotne w przypadku kotów niewychodzących, które nie mają okazji do naturalnej aktywności w środowisku zewnętrznym. Redukcja stresu to kolejny ważny aspekt stymulacji umysłowej. Koty, podobnie jak ludzie, mogą odczuwać niepokój związany z różnymi sytuacjami, takimi jak zmiany w otoczeniu, hałas czy brak uwagi ze strony opiekuna. Regularne wyzwania intelektualne działają jak naturalne wyciszacze, pomagając kotu skupić się na przyjemnych aktywnościach i odciągając go od potencjalnych źródeł stresu. To także świetny sposób na zapobieganie problemom behawioralnym, które często wynikają z napięcia i frustracji. Podsumowując, stymulacja umysłowa to nie tylko zabawa, to element niezbędny dla zachowania zdrowia i szczęścia kota. Dbanie o ich umysł to dbanie o ich całokształt. Od zachowania i emocji, po zdrowie fizyczne i relacje z opiekunem. W kolejnych częściach opowiemy, jak w praktyce rozwijać kocią inteligencję i zapewnić im życie pełne radości i wyzwań. Koty to niezwykle bystre stworzenia, które od najmłodszych chwil swojego życia uczą się świata poprzez różnorodne sposoby. Ich sposób poznawania otoczenia jest fascynujący i pełen subtelnych mechanizmów, które pozwalają im nie tylko zrozumieć otaczający świat, ale także dostosować się do niego w sposób niemal doskonały. Aby lepiej zrozumieć, jak możemy rozwijać ich inteligencję, warto przyjrzeć się temu, jak koty uczą się i przyswajają nowe informacje. Jednym z podstawowych sposobów, w jaki koty poznają świat, jest obserwacja i naśladowanie. Już małe kocięta uczą się wielu umiejętności, patrząc na swoje matki i rodzeństwo. To właśnie obserwując zachowanie innych, koty zdobywają wiedzę o tym, jak polować, jak dbać o higienę, czy jak reagować na różne bodźce. Co ciekawe, ten mechanizm działa także w przypadku ludzi. Koty często uczą się naszych nawyków i mogą je naśladować. Na przykład otwierając szafki, gdy widzą, że to robimy, lub próbując zwrócić naszą uwagę w sposób, który kiedyś przyniósł im oczekiwany efekt. Eksperymentowanie z otoczeniem to kolejny kluczowy sposób, w jaki koty zdobywają wiedzę. Ich ciekawość popycha je do badania wszystkiego, co nowe i nieznane. Koty uwielbiają eksplorować, wchodzić w zakamarki, dotykać łapkami różnych przedmiotów i testować ich reakcje. To właśnie poprzez takie działania uczą się, co jest bezpieczne, co może być zabawką, a czego lepiej unikać. Eksperymentowanie pozwala im rozwijać umiejętności radzenia sobie z nowymi sytuacjami i buduje ich pewność siebie. To także powód, dla którego koty są mistrzami adaptacji. Ich wrodzona ciekawość i chęć próbowania nowych rzeczy sprawiają, że potrafią odnaleźć się w niemal każdym środowisku. Naturalna ciekawość jest motorem napędowym działań kotów. Ich świat pełen jest bodźców, które przyciągają ich uwagę, szeleszczące papierki, poruszające się cienie, czy nawet najzwyklejsza kropla wody spadająca z kranu. Dla kota każdy nowy element w otoczeniu to zagadka, którą warto rozwiązać. To właśnie ta ciekawość sprawia, że koty nieustannie się rozwijają i doskonalą swoje umiejętności. Właśnie dlatego zapewnienie kotu zróżnicowanego otoczenia, pełnego interesujących bodźców, jest tak ważne dla jego rozwoju. Nawet proste zmiany, takie jak nowa zabawka czy przestawienie mebli, mogą pobudzić koci umysł i dostarczyć mu nowych wyzwań. Warto również pamiętać, że sposób, w jaki koty uczą się i poznają świat, różni się w zależności od ich charakteru. Niektóre koty są bardziej odważne i bez wahania eksplorują nowe przestrzenie, podczas gdy inne podchodzą do nowych sytuacji z ostrożnością i obserwują z dystansu, zanim zdecydują się na działanie. Jako opiekunowie możemy wspierać ich naturalne predyspozycje, tworząc bezpieczne i inspirujące środowisko, które zachęca je do odkrywania i eksperymentowania. Dzięki temu pomagamy im rozwijać się, a jednocześnie budujemy z nimi głębszą relację opartą na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.
W końcu każdy kot ma w sobie duszę odkrywcy. Wystarczy tylko dać mu przestrzeń, by mógł ją w pełni wyrazić. Koty to naturalni łowcy, a ich umysły i instynkty są doskonale przystosowane do rozwiązywania wyzwań, które spotykają na swojej drodze. Zabawy, które angażują kota intelektualnie i emocjonalnie, nie tylko dostarczają mu radości, ale także wzmacniają jego kondycję psychiczną i fizyczną. Wprowadzenie gier, które naśladują naturalne zachowania kotów, to doskonały sposób na stymulację ich umysłów i zaspokojenie ich instynktów. Polowanie na zabawki to jedna z najbardziej naturalnych i ekscytujących form zabawy dla kota. Wędki z piórkami, piłeczki czy myszki na sznurku idealnie naśladują ruchy potencjalnej ofiary, co budzi w kocie instynkt łowiecki. Kluczem do udanej zabawy jest zmienność. Zabawka powinna poruszać się w sposób nieprzewidywalny, imitując zachowanie prawdziwego zwierzęcia. Warto pamiętać, aby zabawa miała wyraźne zakończenie, np. złapanie ofiary, co daje kotu poczucie sukcesu i satysfakcji. Możesz także samodzielnie stworzyć takie zabawki, wykorzystując proste przedmioty jak piórka, sznurki czy kawałki materiału. Zabawki interaktywne to kolejny świetny sposób na stymulację kociego umysłu. Obecnie na rynku dostępne są różnorodne akcesoria, które angażują koty w rozwiązywanie prostych zagadek, aby zdobyć nagrodę w postaci smakołyka. Labirynty na przysmaki, automatyczne piłeczki czy elektroniczne zabawki, które poruszają się w nieprzewidywalny sposób, to doskonałe narzędzia do aktywizacji intelektualnej. Takie zabawki nie tylko angażują kota, ale również pozwalają mu na pracę nad cierpliwością i koncentracją. Kot, który widzi, że jego działania prowadzą do zdobycia nagrody, odczuwa satysfakcję i buduje wiarę w swoje możliwości. Zabawa w chowanego to prosty, ale niezwykle efektywny sposób na rozwijanie zdolności poznawczych kota. Możesz ukrywać smakołyki w różnych miejscach w domu, zachęcając kota do ich szukania. Aby ułatwić kotu zadanie, na początek wybieraj łatwo dostępne miejsca, takie jak rogi pokoju czy wnętrza kartonowych pudełek. Z czasem możesz zwiększać poziom trudności, ukrywając przysmaki w bardziej wymagających lokalizacjach. Taka zabawa nie tylko angażuje koci umysł, ale również zaspokaja jego instynkt eksploracyjny, co sprawia, że jest idealna dla kotów o wysokiej ciekawości. Tor przeszkód to aktywność, która nie tylko stymuluje intelekt, ale także angażuje fizycznie. Wykorzystując domowe przedmioty, takie jak poduszki, kartony czy tunele, możesz stworzyć ścieżkę wyzwań, którą kot będzie musiał pokonać. Warto wpleść w tor elementy, które wymagają od kota wspinania się, przechodzenia przez przeszkody czy przeskakiwania nad nimi. Takie zabawy pozwalają kotu wykorzystać jego naturalne zdolności ruchowe i poprawiają koordynację. Dodatkowo, za każdym razem możesz zmieniać układ toru, aby kot miał nowe wyzwanie do pokonania. Wszystkie te formy zabawy nie tylko angażują kota, ale również wzmacniają więź między nim a opiekunem. Wspólne aktywności sprawiają, że kot czuje się kochany i doceniany, co pozytywnie wpływa na jego samopoczucie i zachowanie. Dzięki różnorodności gier i zabaw możesz dostosować formę aktywności do charakteru i preferencji swojego kota, co zapewni mu nie tylko rozrywkę, ale również harmonijny rozwój umysłowy i emocjonalny. Warto pamiętać, że czas spędzony na zabawie z kotem to inwestycja w jego szczęście i zdrowie. Tworzenie zabawek dla kota samodzielnie w domu to nie tylko sposób na dostarczenie mu rozrywki, ale również świetna okazja, by pobudzić swoją kreatywność i zaoszczędzić pieniądze. Wiele materiałów, które mamy pod ręką, może zamienić się w koci raj, a proces tworzenia tych zabawek to frajda dla całej rodziny. Oto kilka pomysłów, jak przygotować proste, a jednocześnie angażujące zabawki, które sprawią radość Twojemu kotu. Kartonowe pudełka to prawdziwy skarb w oczach kota. Zamiast wyrzucać pudełka po przesyłkach czy zakupach, możesz zamienić je w kocią dżunglę. Wystarczy wyciąć w kartonie kilka otworów o różnych kształtach, które będą pełniły rolę wejść i wyjść. Możesz połączyć kilka pudełek, tworząc system tuneli, albo ułożyć je jedno na drugim, tworząc piętrową konstrukcję. Dodaj do środka kawałki materiału czy drobne zabawki, aby zachęcić kota do eksploracji. Takie proste kartonowe struktury dostarczają kotu godzin zabawy i są świetnym miejscem do schowania się lub obserwacji otoczenia.
Rolka po papierze toaletowym to kolejny łatwo dostępny materiał, który możesz wykorzystać do stworzenia angażujących zabawek. Jednym z pomysłów jest przygotowanie labiryntu na smakołyki. Wystarczy wziąć kilka rolek, przykleić je do siebie za pomocą taśmy klejącej lub kleju na gorąco, tworząc tunel lub wieżyczkę. Do środka wsyp smakołyki, które kot będzie musiał wydobyć, przesuwając je łapką. To nie tylko świetna zabawa, ale również doskonały sposób na stymulację umysłową. Kot musi wykazać się cierpliwością i pomysłowością, aby zdobyć swoją nagrodę. Sznurki i kawałki materiału to baza do wykonania bezpiecznych wędek, które koty uwielbiają. Możesz użyć dowolnego kawałka cienkiego drążka, jak patyk lub nieużywany kijek, i przymocować do niego sznurek z przyczepionym na końcu kawałkiem materiału, piórkiem lub małą pluszową zabawką. Pamiętaj, aby używać materiałów bezpiecznych dla kota. Unikaj ostrych elementów czy nici, które mogłyby się rozplątać. Taka wędka to idealny sposób na wspólną zabawę, która rozwija instynkty łowieckie i dostarcza mnóstwo radości zarówno kotu, jak i opiekunowi. Tworzenie tych prostych zabawek pozwala również na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i upodobań Twojego kota. Jeśli Twój kot lubi grzechotki, możesz do rolek po papierze wsypać suchy ryż lub koraliki i zamknąć je taśmą klejącą. Jeśli uwielbia wspinaczki, możesz połączyć kilka kartonów w skomplikowaną strukturę, dodając do niej drapak z kawałka szorstkiego materiału. Możliwości są nieograniczone, a jedyną granicą jest Twoja wyobraźnia. Warto pamiętać, że ręcznie robione zabawki to nie tylko sposób na zajęcie kota, ale również na wzmocnienie więzi między Wami. Każda zabawka, którą przygotujesz z myślą o swoim pupilu, będzie dla niego wyjątkowa. Dzięki temu kot nie tylko otrzymuje nowy bodziec do zabawy, ale także czuje, że poświęcasz mu uwagę i troskę. Połącz praktyczność z kreatywnością i stwórz dla swojego kota świat pełen zabawy i niespodzianek. Stymulacja umysłowa kota nie musi ograniczać się do specjalnych gier czy zabawek. Można ją z łatwością wpleść w codzienną rutynę, czyniąc każdy dzień ciekawszym i bardziej angażującym dla naszego pupila. Codzienne aktywności, które łączą opiekę nad kotem z intelektualnymi wyzwaniami, nie tylko pobudzają jego umysł, ale również wzmacniają więź między Wami. Jednym z prostych sposobów na codzienną stymulację umysłową jest zmiana podejścia do karmienia. Zamiast podawać posiłki w zwykłej misce, możesz wykorzystać interaktywne maty do lizania lub specjalne miski spowalniające jedzenie. Te akcesoria zmuszają kota do pracy nad zdobyciem swojego jedzenia, co przypomina jego naturalne zachowanie łowieckie. Istnieją również zabawki, które wymagają od kota przesuwania elementów, aby wydobyć smakołyk. Takie rozwiązania nie tylko zapewniają rozrywkę, ale również pomagają kotu jeść wolniej, co jest korzystne dla jego układu trawiennego. Nawet proste schowanie kawałków jedzenia w różnych miejscach w domu może stać się ekscytującą przygodą dla kota. Nauka prostych komend i sztuczek to kolejna forma codziennej stymulacji umysłowej, która często jest niedoceniana. Koty, choć mają reputację trudnych do szkolenia, są zdolne do nauki takich komend jak siad, daj łapę czy pskocz. Wystarczy odrobina cierpliwości, smakołyki jako motywacja i pozytywne wzmocnienie. Szkolenie kota to nie tylko sposób na pobudzenie jego umysłu, ale również fantastyczna okazja do budowania zaufania i komunikacji między opiekunem a pupilem. Wprowadzając regularne sesje treningowe, możesz zaskoczyć swojego kota wyzwaniami, które dostarczą mu satysfakcji z osiągnięcia celu. Koty uwielbiają obserwować świat zewnętrzny, a zapewnienie im bezpiecznego miejsca do patrzenia na otoczenie może stać się codziennym źródłem stymulacji. Jeśli masz okno z widokiem na ogród lub ulicę, możesz stworzyć koci punkt obserwacyjny, ustawiając w pobliżu parapetu wygodne legowisko. Dobrym pomysłem jest zawieszenie karmnika dla ptaków w miejscu widocznym dla kota, co dostarczy mu mnóstwo ekscytujących bodźców wizualnych. Warto jednak pamiętać, aby miejsce było bezpieczne. Okna powinny być zabezpieczone siatką, aby zapobiec wypadnięciu kota. Taka forma kociej telewizji nie tylko pobudza instynkty łowieckie, ale również dostarcza rozrywki i relaksu. W codziennym życiu kluczem do stymulacji umysłowej kota jest różnorodność i element zaskoczenia. Nie chodzi o to, aby codziennie wymyślać skomplikowane gry, ale o to, aby wprowadzać drobne zmiany, które wzbogacą rutynę kota.
Rotacja zabawek, zmiana miejsc karmienia, nowe zapachy czy proste zagadki mogą zdziałać cuda dla kociego umysłu. Pamiętaj, że każdy kot jest inny. Obserwuj, co sprawia mu największą radość i dostosuj swoje działania do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki temu codzienność twojego kota będzie pełna wyzwań, a on sam bardziej szczęśliwy, spełniony i spokojny. Każdy kot jest inny, a jego wiek i temperament mają ogromny wpływ na to, jakie zabawy będą dla niego odpowiednie. Kluczem do zapewnienia kotu satysfakcjonującej rozrywki jest dostosowanie aktywności do jego możliwości i potrzeb. Inne wyzwania przypadną do gustu pełnym energii kociętom, a inne spokojnym seniorom. Ważne jest, aby w każdej fazie życia kota wspierać jego rozwój fizyczny i umysłowy w sposób, który sprawi mu radość i nie będzie przyczyną frustracji. Młode koty to prawdziwe wulkany energii. Ich niespożyta ciekawość i chęć eksploracji sprawiają, że uwielbiają zabawy dynamiczne i intensywne. W ich przypadku warto postawić na zabawy, które angażują ciało i pozwalają na rozładowanie energii, takie jak polowanie na wędkę, bieganie za piłeczkami czy wspinanie się po drapakach. Kocięta potrzebują wyzwań ruchowych, które jednocześnie rozwijają ich koordynację i sprawność. Idealnym rozwiązaniem są także interaktywne zabawki, które wymagają od nich szybkiej reakcji i logicznego myślenia, np. tor z piłeczką czy zabawki automatyczne. W przypadku młodych kotów ważne jest, aby różnicować aktywności, co zapobiega nudzie i utrzymuje ich zaangażowanie. Dorosłe koty potrzebują równowagi między aktywnością fizyczną a stymulacją umysłową. Choć mogą nie mieć już tyle energii, co młode kocięta, nadal uwielbiają wyzwania, które łączą oba te aspekty. W ich przypadku warto wprowadzać zabawy logiczne, takie jak labirynty na przysmaki oraz aktywności, które angażują instynkt łowiecki, np. polowanie na zabawki. Koty dorosłe są zazwyczaj bardziej przewidywalne w swoich reakcjach, co pozwala na bardziej zaawansowane formy zabawy, takie jak nauka prostych komend czy sztuczek. To doskonały czas na budowanie głębszej więzi poprzez wspólne gry, które wymagają współpracy i zaufania. Seniorzy, choć często mniej aktywni fizycznie, nadal potrzebują stymulacji umysłowej, aby zachować sprawność i dobre samopoczucie. Dla starszych kotów warto wybierać spokojniejsze zabawy, które nie wymagają dużego wysiłku, ale angażują ich zmysły i umysł. Przykładem mogą być zabawki wypełnione kocimiętką, które zachęcają do interakcji, czy maty węchowe, na których można ukrywać smakołyki. Koty w starszym wieku często doceniają również łagodne formy zabawy, takie jak delikatne przeciąganie sznurka czy obserwowanie poruszających się cieni. Ważne jest, aby dostosować tempo zabawy do możliwości kota i unikać aktywności, które mogłyby go nadmiernie obciążyć. Temperament kota jest równie istotny, co jego wiek. Niezależnie od etapu życia, niektóre koty są bardziej odważne i aktywne, podczas gdy inne wolą spokojne i przewidywalne środowisko. Obserwacja kota pozwala na zrozumienie jego preferencji i stworzenie zabaw, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom. Dzięki temu każda chwila spędzona na wspólnej zabawie będzie dla niego źródłem radości, a dla ciebie okazją do budowania silniejszej więzi. Dostosowanie zabaw do wieku i temperamentu kota to nie tylko sposób na zapewnienie mu rozrywki, ale także element troski o jego zdrowie i dobre samopoczucie. Pamiętaj, że każda interakcja to inwestycja w kocią radość i zaufanie, które wzmacniają waszą relację na każdym etapie życia twojego pupila. Kot szczęśliwy to kot zaangażowany. To proste, a jednocześnie głębokie przesłanie podsumowuje wszystko, o czym dziś mówiliśmy. Stymulacja umysłowa kota to nie tylko sposób na wzbogacenie jego codzienności, ale także klucz do budowania silnej, wyjątkowej relacji. Każda chwila poświęcona na zabawę, naukę czy wspólne odkrywanie świata to inwestycja w kocie szczęście i zdrowie, które odwdzięczy się miłością, zaufaniem i spokojem. Koty mają ogromny potencjał. Ich ciekawość, inteligencja i wrodzone zdolności są prawdziwym skarbem, który czeka na odkrycie. Każda aktywność, która angażuje ich umysł i zmysły, daje im szansę na rozwój i poczucie spełnienia. Ale równie ważne jest to, że te działania dostarczają radości także nam, opiekunom.
Obserwowanie kota, który z zapałem bawi się nową zabawką, rozwiązuje zagadkę, czy po prostu cieszy się naszym towarzystwem, to momenty, które wzbogacają nasze życie i uczą nas czerpania radości z małych rzeczy. Nie zapominajmy, że stymulacja umysłowa to również sposób na zacieśnianie więzi. Koty, choć często postrzegane jako niezależne, potrzebują naszej uwagi i zaangażowania. Czas spędzony na wspólnej zabawie czy nauce to czas, który buduje most porozumienia między człowiekiem a zwierzęciem. To momenty, które przypominają nam, jak piękna jest relacja oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dlatego zachęcam Was, drodzy słuchacze, abyście uczynili stymulację umysłową swojego kota stałym elementem codziennej opieki. Niech będzie to nie tylko troska o jego rozwój, ale także o Waszą wspólną radość i relaks. Bo szczęśliwy kot to nie tylko zdrowy i zaangażowany pupil, to także szczęśliwy opiekun, który każdego dnia czerpie siłę z tej wyjątkowej więzi. Dziękujemy, że byliście z nami i wysłuchaliście dzisiejszego odcinka o fascynującym świecie kociej inteligencji. Mamy nadzieję, że przedstawione pomysły i wskazówki zainspirują Was do wprowadzenia nowych aktywności, które uczynią Wasze koty jeszcze szczęśliwszymi. Jeśli macie swoje sprawdzone sposoby na stymulację umysłową kota, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Wasze doświadczenia mogą być inspiracją dla innych opiekunów. Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek Kundel Podcastu, w którym porozmawiamy o kocich seniorach i o tym, jak opiekować się starszym kotem. Będzie ciekawie, inspirująco i jak zawsze z miłością do zwierząt. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.